Buena. Jeśli oglądacie ten kanał od dłuższego czasu, pewnie zauważyliście jedną rzecz. Przez ostatnie miesiące trochę zniknąłem. Był mniej filmów, był mniej murali. I szczerze mówiąc, czasami sam nie wiedziałem, co będzie dalej. Ale w tym czasie działo się coś ważnego. Coś, o czym nikomu nie mówiłem. I dzisiaj pierwszy raz pokażę wam. Ale zanim to zrobię, muszę cofnąć się trochę w czasie. A żeby nie siedzieć tylko tutaj, postanowiłem przy okazji coś malować. Kilka miesięcy temu znalazłem te stare drewniane drzwi wstawione na ulicy. Ja pomyślałem, że można tam i drugie rzeczy, więc przez cały film będę nad nim pracował. A na końcu pokażę wam efekt. No dobra, to wrócimy do story. Nie wiem, czy pamiętacie, ale rok temu nagraliśmy razem film. Claro, pero mira todo lo que está en la tapita esta te la tengo. To jest Koko, utalentowany bober. Od drewna, prosto z Patagonii. Człowiek z artystycznym okiem, nieskończoną kreatywnością i słabością do adrenaliny. To właśnie dzięki niemu powstały pierwsze filmy na moim kanale, w których oferowałem murale za darmo. Pożyczył mi sprzęt, ogarniał logistykę i stał za kamerą. Gdyby nie on, wiele z tych historii nigdy nie zostałoby opowiedzianych. Na przykład to wideo, gdzie malowałem jeża, który później stał się najpopularniejszym filmem na moim kanale. Wtedy nie mieliśmy pojęcia, że obejrzy go tyle osób. Po prostu tworzyliśmy, nagrywaliśmy, dobrze się bawiliśmy i później każdy poszedł swoją drogą. Zawsze w kontakcie, ale mówiliśmy o morsowaniu na przykład. I były nowe projekty, nowe miasta, nowe murale, nowe doświadczenia. I wydawało mi się, że ten rozdział jest już zamknięty. Ale kilka miesięcy temu zaczęliśmy porozmawiać. Nie o YouTubie, nie o wyświetleniach, nie o algorytmie. Po prostu o tworzeniu, o sztuce, o tym, co chcielibyśmy zrobić dalej. I właśnie wtedy pojawił się pomysł, który zmienił bardzo dużo. Ale zanim wam pokażę jaki, muszę opowiedzieć wam jeszcze jedną rzecz. Jedna rzecz, które często nie widać na YouTubie. To wszystko, co dzieje się między projektami. Widzicie gotowy mural, widzicie gotowy film, ale nie widzicie tego, co jest pomiędzy. Przez wiele lat malowałem tylko gdzie mogłem. Czasami w mieszkaniu, czasami u znajomych i czasami w miejscach, które kompletnie się do tego nie nadawały. I z czasem zacząłem rozumieć jedną rzecz. Jeżeli chcę tworzyć większe rzeczy, potrzebuję miejsca. Miejsca, gdzie mogę zostawić obraz na tydzień. Miejsca, gdzie mogę eksperymentować. Miejsca, gdzie mogę popełniać błędy. I właśnie wtedy zaczęło się coś zmieniać. Zacząłem też wracać do rzeczy, których dawno nie robiłem. Do obrazów, nie murali, obrazów. Trochę zapomniałem, jakie to trudne. Kilka razy chciałem nawet wyrzucić niektóre z nich. Ale właśnie to było fajnie i znowu byłem początkujący. Szczerze mówiąc, ten obraz sprawia mi ogromną radość. Więcej dzisiaj, bo wiecie, dzisiaj dużo pracuję dla klientów i bardzo często zdarza się, że projekty są tworzone albo modyfikowane przy pomocy sztucznej inteligencji. Jeżeli klient chce taki projekt, oczywiście nie mamy z tym problemu, ale tutaj to jest coś zupełnie innego. Tutaj wracam do swojego własnego stylu, do sposobu tworzenia, który najbardziej lubię. Przy tym obrazie nie użyłem sztucznej inteligencji w żadnym etapie. Nie użyłem też żadnego zdjęcia jako referencji podczas malowania. Wszystko zaczęło się bardzo prosto. Miałem w szkicowniku stare pomysły na wieloryba. Po prostu szybki rysunek, nic specjalnego. No więc zdecydowałem się namalować to
a później pomyślałem, żeby dodać okna. I wtedy pojawił się pomysł podróży. Bo ogólnie to właśnie słowo podróż coraz częściej wraca ostatnio w mojej głowie. Nie tylko podróż w sensie przemieszczania się, ale podróż przez doświadczenie, przez różne etapy. I dlatego zacząłem dodawać postacie w tych oknach. Jedna po drugiej, bez planu, bez dokładnego projektu. Po prostu szkicowałem pomysły i sprawdzałem, dokąd mnie zaprowadzą. I właśnie to najbardziej podoba mi się w takich pracach. Nie chodzi tylko o efekt końcowy, nie chodzi tylko o to, jak obraz wygląda na końcu. Bardzo ważny jest też sam proces, cała droga. Te wszystkie małe decyzje po drodze to uczucie, kiedy możesz malować bez pośpiechu, bez terminu, bez konkretnego celu. Po prostu rozwijać pomysł tak długo, aż poczujesz, że to już koniec. Bo szczerze mówiąc, w takich obrazach nie ma momentu, kiedy są naprawdę skończone. Zawsze można coś dodać, coś zmienić. W pewnym momencie trzeba po prostu powiedzieć: dobra, starczy. I zakończyć tą podróż. Przynajmniej na razie. Kiedy pierwszy raz przyjechałem do Polski, nigdy nie pomyślałbym, że będę tutaj mieszkał. Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. Wejdź na mój profil i obserwuj. To wszystko super proste. Nigdy nie pomyślałbym, że będę miał tutaj rodzinę, przyjaciół, psa i miejsce do tworzenia własnej sztuki. Życie jest naprawdę dziwne i czasami prowadzi nas w miejsca, których kompletnie się nie spodziewamy. I właśnie dlatego chciałem wam to pokazać. To nie jest tylko warsztat, to nie jest tylko pracownia, to jest miejsce, które budowaliśmy przez ostatnie miesiące. To jest dla mnie piękne teraz, że tutaj możemy zrobić wszystko, no. Namalować z farbami i jeżeli będzie brudne, no to spoko. To się myje i tyle, co? I piękne też, że mamy ogródek. Zaraz tam idziemy. Możemy coś tam też namalować, budować, kombinować. Więc robię wam tour, bo już jest dużo progres. Tutaj jest POV, jak wpadasz do nas. O, sofa dostaliśmy za darmo. Na OLX-ie znalazłem 5. piętro POV. Ale tu jest, piękne jest. To było już tutaj. Ostatni właściciel chyba zostawił to ze śmieci, kogo znalazł. To zobaczcie. Luxury, kurde, ze śmieci. Znalazłem to w Sielcach, jak malowałem mural w szkole. Oglądaliście już ten film? W Sielcach, w szkole? No, oglądajcie, będzie tutaj. Zlew był tylko ten metaliczny i Koko już zrobił tutaj ten stół, zajebiście. Naprawdę kocham to, idealnie teraz mamy to improwizowane, to robimy lepszą wersję, ale to na początku, bo na pewno mieliśmy wszystko na podłogę, kurde, tak nie można pracować, no. Więc to temporalnie zostaje, ale dużo piękne i wielki pomoc. Od razu, już dzięki, dobra robota. Jest woda. O, kurde. I co teraz? Voila! Pięknie, no, trzeba coś popracować tutaj też, no, już widzieliście. Ale dopiero początek, powiem wam. Już 22. Pokażę wam, co się dzieje tutaj. Już malowaliśmy trochę. Patty jest tutaj, teraz ogarniemy lampki tam w ogrodzie. Zobaczcie tutaj, co się dzieje. Stół będzie. Jeśli chcecie coś zrobione z drewna, proszę daj mu znać. Tutaj jest link do jego Instagrama, Koko. Napiszcie do niego
Jeśli jesteście zainteresowani obrazami, wszystko co widzieliście w filmie jest już publikowane na moim stronie internetowej. Jeśli podoba Cię, się nazywa Araucaria, święte drzewa dla Mapuche. Tutaj mam też deskorolkę. Tło jest pomalowane ze sprayem, wszystko z akrylem, ale flamingo jest pomalowane olejem. Więc namalowałem go, żeby oko pasowało dokładnie, gdzie śrub jest. Zobaczcie. To też jest publikowane na moim stronie internetowej. Sprawdźcie. I w końcu